Cześć, witajcie w kolejnym naszym spotkaniu. Jak wiecie, mistrzem nikt się nie rodzi, tylko się zostaje. Dlatego trzeba bardzo ciężko i systematycznie ćwiczyć. Chyba że jest się 9. na świecie, ale to się nie liczy. Dzisiaj będziemy trenować pozycjonowanie i doskonalić wbicia. Serdecznie zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, które dzisiaj Wam zademonstruję, jest to pozycjonowanie do bili różowej w T-breaku asymetrycznym, czyli jeżeli jestem praworęczny, to ustawiam troszeczkę więcej czerwonych po prawej stronie różowej, natomiast jeżeli jestem leworęcznym zawodnikiem, to jedna więcej znajduje się po tej części stołu. Co jest naszym celem? Naszym celem jest wbijanie bili czerwonym z wyjściem do bili różowej, ale w niekonwencjonalny sposób, ponieważ będziemy wbijać bilę nie ta, która jest 100%, jeżeli chodzi o wbicie, o spozycjonowanie, tylko będziemy wybierać bilę, która jest bardzo blisko tej bili, ale jest trudniejsza, ponieważ jak wiecie, zawsze przy prostych układach typu T-break lub zwykła linia pozycjonujemy i zawsze mamy do wyboru 2 albo 3 czerwone. I wybieramy tą najłatwiejszą, żeby mieć łatwiejsze wbicie i pozycjonowanie do koloru. Natomiast tutaj będziemy skupiać się na tych trudniejszych bilach czerwonych po to, żeby je doskonalić, bo w meczu bardzo rzadko dostajemy taką bilę, bo na treningu w ogóle ich nie gramy, a na meczu jak dostajemy, one sprawiają nam duży kłopot i zazwyczaj albo nie wbijamy, albo gorzej pozycjonujemy. Dlatego zapraszam Was. Tu pomoże nam Paweł Rogoza, bardzo dobry zawodnik, jeden z czołowych zawodników Polski, który bardzo mi tutaj będzie pomocny. Zapraszam. Jak możecie zauważyć, białą zaczynamy przykładowo z tego miejsca i oczywistym jest wbijanie tej czerwonej z delikatną cofką lub z przesunięciem do tyłu do bili różowej, natomiast my będziemy skupiać się na kącie, na tej różowej przy tych ćwiczeniach i na tej. Chodzi nam o to, żeby wyćwiczyć wbicie z automatu do kieszeni, ale spozycjonowanie po odbiciu od bandy jak najbliżej różowej, a nie wbijanie, załóżmy, tej bili, uciekając od bili różowej. Wiadomo, że wtedy uzyskujemy pewniejsze wbicie różowej, ale zwiększamy odległość między bilą różową a białą, natomiast nam zależy na tym, żeby spozycjonować białą jak najbliżej różowej, ponieważ jak sami wiecie, że w stresie im większa odległość między bilą zagrywaną a bilą białą, jest możliwość popełnienia błędu i wtedy musimy odejść od stołu. Teraz Paweł zagrywa tak, że będzie oddalał się od bili różowej. I zobaczcie, wyjście jest przepiękne. Teraz Paweł zagrywa troszeczkę powyżej środka i atakuje bandę gdzieś na tej wysokości, żeby wyjść jeszcze lepiej do bili różowej. Moi drodzy, to ćwiczenie nie jest dla zawodników początkujących, tylko dla zawodników, którzy już trochę radzą sobie przy stole. Bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę tu na 2 elementy, które są ze sobą ściśle połączone. Nie gramy side'ów, w ogóle ich nie używamy, czyli drugi element, gramy tylko i wyłącznie rotację postępową lub poniżej środka, czyli tylko zagrywamy w osi pionowej naszej bili białej. Dlaczego? Ponieważ granie z side'ami utrudnia nam wbicie przez to, że musimy się nauczyć grać z poprawką, a jak wiecie, najważniejsze jest wbicie. Nie utrudniamy sobie gry, tylko ułatwiamy, więc zawsze priorytetem jest wbicie. Jeżeli zgubimy chociaż troszeczkę pozycję, możemy się odstawić. Pamiętajcie, jeżeli jesteście przy stole, to wy decydujecie. Regulujemy więc tylko i wyłącznie rotacją postępową lub rotacją wsteczną i dodatkowo regulujemy siłą zagrania, czyli krótkie lub długie odciągnięcia. W odcinku numer 4 mogliście to zaobserwować, jak to wytrenować. Jeżeli to wytrenowaliście, to będzie to bardzo kompatybilne w tym ćwiczeniu i przyniesie zamierzony efekt. I zobaczcie, jak Paweł teraz spozycjonował, gdzie ta odległość jest bardzo mała.
przez co jest dużo łatwiejsze wbicie i o wiele łatwiejsze później spozycjonowanie. Jedziemy dalej. Teraz Paweł zagrywa troszeczkę poniżej środka z rotacją wsteczną. Bardzo ładnie. Teraz oczywistym zagraniem jest zagranie tej bili do tej kieszeni z delikatną cofką do bili różowej lub z przetoczeniem do różowej albo do czarnej na meczu. Natomiast Paweł wybierze teraz to zagranie, żeby znowu doskonalić wyjście od bandy do bili różowej. I znowu przybliża się do bili różowej, a nie od niej ucieka. Teraz zagrywamy troszeczkę poniżej środka. Bila została przesunięta i cofnięta. Kolejnym naturalnym wbiciem na meczu, jak i na treningu jest wbijanie tej bili z delikatną rotacją wsteczną do bili różowej. Natomiast Paweł znowu skupi się na tej trudniejszej bili po to, żeby znowu doskonalić wbicie trudniejszego strzału i wyjścia bliżej bili różowej. Podsumowując dzisiejsze ćwiczenie, musicie pamiętać o tym, że wybierać zawsze z wachlarza wbić, nie wybierać tego łatwiejszego, tylko odrobinę trudniejszego. Im jesteście bardziej zaawansowanym zawodnikiem, to wybierajcie nawet to jeszcze trudniejsze wbicie po to, żeby nauczyć się lepiej kontrolować białą, ale w sensie takim, żeby po odbiciu na bandzie ona lądowała jak najbliżej bili różowej, żeby zbliżać się i zmniejszać odległość między w tym przypadku białą a różową, żeby mieć jak najłatwiejszą kontynuację. Jeżeli to poćwiczycie 2, 3, 4 razy, zobaczycie, jak szybko to się przełoży na budowanie breaków w obrębie bili różowej i pozycjonowanie. Serdecznie Was zapraszam do sumiennego treningu. Łapka w górę, komu się podobało, i zapraszam na następny odcinek.